Widzisz, jak ja cierpię przez tego Patryka. Cierpisz, ale masz walkę o pas. Racja ci, Patryk. Ale mnie pas nie motywuje tak mocno jak jedzenie, które mi zabrałeś. A ja lubię jeść. Więc wiesz, jak mocno będę o nie walczył. Patrz, teraz jest dobrze, nie? Jak jutro, nie daj Boże, wagę nie zrobię, to wiecie, że zawsze jest dobrze w czwartek. To piątek wszystko może się zepsuć. Do ostatniej sekundy trzeba walczyć, a my walczymy. Jest dużo lepiej niż było ostatnim razem, ale trzymamy koncentrację do samego końca. Dzisiaj mamy zadanie i plan do wykonania, a jutro z samego rana tak samo, także ciśniemy wszystkie ręce na pokład, cała drużyna zmotywowana. Zobacz, kto tu, kurde, nawet Muslim przyjechał, na diecie jest, a i tak przyszedł tutaj, męczy się ze mną. To jest rodzina. To jest rodzina, bo... Dietyk mówi, że jak Adam zrobi wagę i zabierze pas, to mam dwie nagrody. Mogę kebaba i coś słodkiego, na tiramisu czy coś tego. To ja do Adama mówię, Adam, musisz oba rzeczy zrobić, bo pas wygrać to nie starczy, że tylko kebaba będę jadł. Będę go wspierał, bo teraz też mam motywację. Kebab taki, wiesz, taki, że on ci taki gruby gdzieś na takim dworcu kolejowym, wiesz, takie, że taki sos ci po rękach leci, takie, o! Aż mi ślinka poszła. 6, 1, 6, 7. Zostajesz, czyli zostajesz już? Tak. Dobra. Widziałeś go kiedyś takiego szczęśliwego? Był szczęśliwy już jak wczoraj, wiedział, że ma chyba 3,5 kg, więc super. No udało się, nie? Dobrze poszło. Jeszcze w miarę żyję, nie? Sam chodzę, więc jest dobrze. Do limitu mistrzowskiego dam radę. Jeszcze pół kilo. Także sepka. Ale waga dobra. Chyba wiedziałem, że on coś tam odpowiedział, ale wiem, że to na to mu nie stać, bo nie ma takiego charakteru, więc myślę, że to jego żona odpowiedziała za niego, więc będziemy kłócić się z jego żoną. Co warto powiedzieć, że wspaniała sprawa, że KSW wprowadziło to, że już o godzinie 9 możemy się ważyć. To jest piękne. Dla mnie to i o 7 rano moglibyśmy zaczynać, ale naprawdę wspaniałe, bo muszę przyznać, że tutaj KSW ładnie szanuje zawodników. Właśnie daje nam więcej czasu na nawodnienie i też ważenie jest później. Nie jest o 18, tylko o 19, to też mamy więcej czasu na regenerację. A jest po rękach, ale potem dobrze będzie. 70, o, dobra, poczekaj, a masz, dobra. No, jest strach. Nie przestraszyłbyś. 70 tysięcy. 70.8 for the golden ball. Pierwsze lewy prosty No, jedna ważna rzecz, którą chciałem głównie powiedzieć, to tutaj moja wspaniała dziewczyna zawsze pomaga mi w zrobieniu wagi i dziękuję, że jesteś cierpliwa, bo potrafię być dla niej niemiły czasami. Nie najgorzej, Dziękuję nie najgorzej jest. Mówił, że też majtki się ściągnę? Słuchaj, no Nie muszę, gdzie? nie musisz. 70,6. Świeżo spod kołdry, taki rozgrzany tu przyszedłem, napiłem się troszeczkę, zaraz znowu zacząłem się pocić. No jeszcze dogorewam, ale było fajnie, nie było fajnie, ale było szybko, nie tak źle, całkiem przyjemnie, więc teraz mam nadzieję, że szybko się nawodnię i będę z powrotem gotowy. Zaraz idziemy na sushi, już mamy znalezioną restaurację, gdzie idziemy zjeść. Jako właściciel restauracji wybredny jesteś? Opinie zawsze patrzę i to takie, no szukam z dobrymi opiniami. No i jestem to trochę wybredny, no takie generalnie, no nawet jak sushi, no to dla mnie dobre sushi to musi być od podstawa, od tego ryż, nawet ryż musi być dobrze doprawiony. To nie chodzi o to, tylko wiadomo, że składniki też są ważne, musi być fajnie skomponowane. Prawdziwe dobre sushi jest takie, że bierzesz i nawet zapominasz o sosie sojowym, bo jest tak fajnie doprawione, że tego sosu nie trzeba. Nie, to zobacz, niech wejdzie normalnie, zobaczymy jaką ma i to wiesz, to podanki to są 100 gram. Tylko musi stać sam, nie możecie go otwierać. Stój. Boże. 73,4. Dobra? 73.4. To nic nie robi, to 200 gram. $71,600. 71.6. You have still time for 11, right? Hugo, no recydywa, no niedobrze, bardzo niedobrze. Cały jego sztab mnie zapewniał, że tym razem nie będzie problemów, że sytuacja już jest rozwiązana. No nie ukrywam, że to jest dla mnie większy problem niż nawet większe przestrzelenie wagi przez Adama Masajewa. Ponieważ Adam Masajew, no, który przekroczył wagę o 2,6, no jednak brał walkę na 2 tygodnie przed galą. Myślę, że błędem jego obozu, jego samego było to,
że zapewnili mnie, że zrobi wagę, bo być może i tam był do gadania jakiś catchweight, tak jak w przypadku chociażby Wilsona Varelli, no, który brał walkę znowu na tydzień przed galą, poprosił o catchweight, druga strona się zgodziła, tu nie było problemu. Nie wiem, szczerze mówiąc, poważnie zastanawiam się nad jednak dodaniem kolejnej kary za nierobienie wagi, czyli ten minusowy punkt, no bo ewidentnie nawet odejmowanie ogromnych części wypłaty po prostu nie działa na zawodników. Myślę, że będę rozmawiał o tym z moimi szefami, żeby dorzucić kolejną karę, już nie finansową, ale sportową, no bo odjęty punkt na kartach to jest no, przewaga dla tego zawodnika, który zrobił swoją robotę profesjonalnie. Mogę tylko Maćkowi obiecać, że będziemy próbować do skutku i będę mu proponował kolejne walki i liczył na to, że w kolejnych walkach uda się zestawić pojedynek na, nie wiem, 9-8 tygodni przed galą, który dotrwa potem i ten zawodnik wyjdzie z Maćkiem do walki. Wiem, że już nawet przeciwnicy Maćka w jakiś tam sposób traktują to jako klątwę, bo wiem, że trenerzy Krzysia Mędlewskiego rozmawiali z trenerami Maćka Kazieczki, że kurde, my się obawiamy, bo znając szczęście, to rywal Maćka dostanie kontuzji, więc nie wiem, czy jest jakaś podobna pasta w historii MMA niż ta, jaką ma Maciek. No, natomiast oficjalnie mogę go zapewnić, że niezależnie od tego, co się wydarzy, no, będę próbował, aż uda się zrobić mu pojedynek z rywalem na pełnych przygotowaniach, bez żadnych komplikacji. Jak tam twój podopieczny się czuje? Czuję się źle, waga nie zrobiona. Profesjonalnie waga nie zrobiona, nie? Ale będzie walczyć. Najważniejsze, kto ja zawsze wagę nie. I nie patrz na mnie, kurde, i nie krytykuj mnie. Ja zawsze robię. Starałem się tutaj wszystko robić dla was, no. Nie dla siebie, ale dla widzów. Nie? Wagę też robimy, żeby zregenerować się jak najlepiej, żeby walka też była mocna. Wiesz, to dla was, widzowie. Bo ja tą wagę dla siebie nie robię. Ja jakbym coś dla siebie musiał zrobić, to bym oddał ten hajs i pas i sobie podjadł, nie? Co zmieniliście, że tak sprawnie poszło tym razem? To, że mieliśmy przygotowanie normalnie. 3 miesiące ponad mieliśmy, już stricte przygotowanie mieliśmy. A wcześniej, wiesz, górki z imprezy, tak to nazwijmy, ja z odpoczynku, boju dzwoni, zastępstwo skoczyłem. Ciało chyba nie było po prostu gotowe i nawet widać to po tym, jak miałem dużo tkanki tłuszczowej, wiesz? Po prostu czas. Sprawdzimy. 61,700. Wiadomo, no, zrobił Alex swoją robotę, natomiast różnie z tym bywało w jego przypadku, ale tym razem bez większych problemów, był dość wcześnie, waga zrobiona, nawet nie najgorzej wyglądał, także można nawet po ogromnej wpadce wrócić na dobre tory. Myślę, że to też zasługuje na zwrócenie uwagi, nie chcę mówić na jakieś docenienie, bo to na koniec no, to jest praca zawodników, żeby wypełnić limit wagowy, na który się podpisali. Ostatnim razem była nieprzyjemna sytuacja z wagą Adama, ale tak jak tłumaczyliśmy, no tam był dość krótki termin na ogarnięcie tego wszystkiego. Teraz mieliśmy pełny obóz przygotowawczy. No i Adam wypełnił bez problemu limit mistrzowski 65,8. 9 tygodni naprawdę przesolidnej pracy. I myślę, że łącznie na przestrzeni tych 9 tygodni około spokojnie 14 kg się zakręciliśmy, jeśli chodzi o taką całościową redukcję od punktu wyjścia do dnia dzisiejszego. Jeśli chodzi o Wojtka Janusza, no to tak samo. Tutaj końcówkę jakąś mieliśmy jedynie do docięcia, ostatnie 400 gramów bez problemu. Też Wojtkowi się syn niedawno urodził, także to też jest dla niego na pewno dużą motywacją. Także dzisiaj jestem bardzo zadowolony z moich chłopaków, zrobili świetną robotę i jestem z nich dumny i z siebie również, bo też myślę, że daliśmy czadu całą drużyną. Patryk nigdy nie miał z tym problemu. Widać, że to go dużo kosztuje, natomiast Patryk jest super profesjonalistą. Adam no, miał jedną wpadkę, dał mi słowo, wywiązał się z tego, zrobił też limit mistrzowski, więc cieszę się, bo po pierwsze to jest super ciekawy pojedynek i dobrze, że tu nie było żadnych problemów. Po drugie, no obaj naprawdę myślę, że stanęli na wysokości zadania też w kwestiach medialnych, promocyjnych, jeżeli chodzi o ten pojedynek i niech teraz dadzą świetną walkę w końcu. Go inside the circle. Okay, come here. Be able to stand. Hands up. Yeah! Yeah! Stay. Yeah! 84.4. 84.4! Yeah! For the top boy! No, 1000 euros!
Don't do it for me. Not my goal, you do Wait, I cannot. Sorry, guys. No problem. 20% of my purse, it's too much. No, in my contract is... Poland! Everything for Poland! Dobry wszystkim. Wszystko dla tego sportu. Jak mówię, że coś zrobię, to robię. Jak się umawiamy na limit, to jest limit. Szczecin nie wybacza. Jutro przywita. No, co mam zrobić? Walka u siebie w mieście. Powiem Ci szczerze, że się tego spodziewałem. Wiesz? Spodziewałem się tego, dlatego jutro bezwzględny będę. Osiewoły powiedział, że nawet te 2,6 Masajewa nie zdenerwowało go tak jak Hugo. No. My od początku, jak się dowiedzieliśmy, powiedziałem ok, tylko niech przypilnuje wagi, co nie? Wiem, że dużo zbija, jest dużym gościem. Ale co, jutro go najemy. Thursday evening I was cutting like 2 kilo per hour. I dropped like 4 kilo, and then after I go to sleep like very confident on my capacity to make the weight. And this morning I make like the first round 800 grams. So it was not the best, but still okay because I got only 1.5 kilos to cut. After that I do the second one, and in 1 hour I lose like 100. Like 150, and after I keep trying to make weight until like 11, but it was like shit, you know. Like I know a lot of people gonna break my balls for this, but I did everything I can, really, and I was ready. It's not like I was overweight or like I wasn't ready. It's just like water didn't want to come out. Now I'm focused on the fight, stole the win here in his hometown. I'm very happy about it, and yeah, it's gonna be good. هذاك عودك عدوش درسه يو رس stoppi organizmu, da? Pierwszy raz mu się zdarzyło nie zrobić wagi. Gdyby miał troszkę więcej czasu, to by poradził sobie. W nocy po zbiciu 4 kg, jak wrócił do pokoju, do spania, do położenia się na chwilę, zaczął bardzo źle się czuć ogólnie. Już rano organizm powiedział stop, że więcej nie mógł się poczuć, więc nie mógł tej wagi zrobić. Dlatego nie mówiłem wczoraj hop, bo wiedziałem, że wszystko się może jeszcze zdarzyć, nie? No ale nic, walczymy, nie? Przeciwnik nie zachował się fajnie, nie pokazał charakteru, odbije się to na nim w klatce jutro. Nic, ja go widziałem dopiero wieczorem w saunie i robiliśmy razem w sumie wagę. Nie wiem ile miał wczoraj, jak przyjechał. Ja też nie miałem mało, ale robiłem do końca, nie? A on nie do końca. Ale było show. Tylko spokojnie, Marian, tylko spokojnie. Nie wiem, bo coś naładowane jest. He don't accept the pressure, so he tried to push me. He's a bastard, so tomorrow we'll see. I'll put my balls in his face tomorrow. He's trying to make me take out of my fight, man. He will never. Мы вышли на face-to-face, он себя вел, как будто я ниже него. Вел все неадекватно, велся. Daj mikrofon, będę mówił. Ну, как бы в его понимании он... przepraszam, po polsku. Po polsku, jeszcze raz. No wiadomo, że emocje były i tak dalej, ale jakby z jego odczucia, że jednak lekceważąco do niego podszedł, do tego to odebrał, tak? Wiadomo, że są nerwy przed walkami, to jest normalna rzecz, ale też trzeba pamiętać o tym, że jednak jesteśmy sportowcami. Dzisiaj na ważenie wychodzę z moimi dzieciakami w kimonkach, oni też trenują jiu-jitsu, więc to jest przyszłe pokolenie mistrzów. Shimano, he accepted me. I'm a young lion, he's old. He lost 3 times in a row. I think for him it's more difficult fight because I'm long, I weigh a lot. If I take him down, his ground game is not the best. He's very dangerous in his punches. He have a lot to lose, but he accepted the fight. I wanted to fight him home. Perfect, you know, in Poland, Szczecin, I did to Warsaw. Szczecin, very good guy, he saw me.
we say hello. I say hello to his daughter. Very good guy. Let's share the cage together. Byłem na ważeniu już 8:30, to już byłem gotowy zważyć. Jeszcze w saunie sobie siedziałem, tak chillowałem, jak śmiałem się, że czułem się, jakbym był po prostu na jakimś rest dayu u siebie w Radomiu. Robił sobie tam, wiesz, sesję w saunie, mam 100 gram, mi brakowało jakaś kosmetyka. Wiadomo, wczoraj były jakieś tam cięższe momenty przez chwilę, ale jedno z łatwiejszych zbijań wagi w moim życiu. No 7 godzin trasy, a mimo wszystko no 80 osób za mną pojechało. Myślę, że spoko, jeszcze nie wiem jak ludzie, którzy tam, wiesz, kupowali sobie przez bilet, bo tacy też są. Łącznie może być około 100 osób pode mnie. Jest powiedzenie, kto mieczem wojuje, ten od miecza ginie. Ja nie wiem, po co wziął ten miecz. Tym bardziej do górala, który, wiesz, u nas to jak wyjmujesz szablę, to trzeba nim zadźgać, wiesz, potem nie można go chować. Naprawdę, u nas w kulturze nigdy się nie wyjmowało szable, jeśli nie uderzałeś. A jak nie uderzyłeś, schowałeś, to nie byłeś, wiesz, za człowieka uważany. Więc, Patryk, dobre to było z mieczą, akurat się nie spodziewałem, ale szybko, kurde, mi przyszła riposta dobra, więc wiesz, dobrze zagrałeś, ale odpowiedź też chyba była spoko. Mam wrażenie, że Adam już tak ostatkiem sił trzymał powagę i jak już 4. raz prawie się uśmiechnął, to mówię, to jest ten moment, żeby zakończyć ten. Ale było intensywnie, było tak emocjonalnie, to na pewno. Jak mocny i silny jest Varela? No jest zwinny, jak pantera. No. Poczułem wreszcie, że to jest pierwszy raz, kiedy mogę uczestniczyć w zadymie podczas ważenia. Jestem bardzo zadowolony, bo do tej pory jeszcze nie miałem takiej okazji, także czuję się rozdziewiczony. Mamy? A. No. Mamy? Nie. Mamy? O! Siemano! Co ty Jacek? Tyle czasu cię nie widziałem, co się dzieje? Nie robimy dubla, od razu mówię.